Spójrzmy dziś na historię Dnia Matki. Skąd dokładnie wziął się ten dzień i dlaczego zyskał aż tak globalną popularność? Prześledzimy to krok po kroku na podstawie materiałów źródłowych. To będzie spokojna, obiektywna analiza tego, jak kształtowała się ta tradycja na przestrzeni wieków. Zaczynajmy! Zaczniemy od naprawdę fascynującego historycznego paradoksu. Anna Jarvis to osoba, która stworzyła to święto w Stanach Zjednoczonych. Pomyślcie tylko, pod koniec życia robiła absolutnie wszystko, żeby je zniszczyć. Zmarła w sanatorium właściwie bez grosza. Co ciekawe, jej rachunki medyczne opłacili w dużej mierze zaniepokojeni przedstawiciele branży florystycznej. Bardzo głośno sprzeciwiała się własnemu dziełu. Za moment wyjaśnimy, dlaczego tak się stało. Zanim jednak dojdziemy do tej historii, cofnijmy się na chwilę w czasie. Sama potrzeba uhonorowania macierzyństwa to stara, głęboko zakorzeniona w nas tradycja. To wcale nie jest nowoczesny wynalazek. Sięga to aż czasów starożytnych. W Grecji organizowano na przykład festiwale ku czci Rei, czyli matki wszystkich bogów. Z kolei Rzymianie na początku marca obchodzili tak zwane matronalia. Było to święto w pełni dedykowane Junonie, rzymskiej bogini małżeństwa i właśnie macierzyństwa. Przeskoczmy teraz do średniowiecza. W Wielkiej Brytanii ewolucja tego zwyczaju przybrała zupełnie inny, dużo bardziej religijny charakter. Kluczowa stała się tak zwana Niedziela Matczyna. Przypadała zawsze na 4. niedzielę Wielkiego Postu. Tradycja polegała na tym, że wierni wracali do swojego rodzinnego, głównego kościoła, tak zwanego Kościoła Matki. Co ważne w tym kontekście, służący pracujący często z dala od domu dostawali w ten dzień wolne. Mogli dzięki temu wrócić w rodzinne strony i odwiedzić swoje matki. Z tym dniem wiązały się też bardzo konkretne obyczaje. Pieczono specjalne ciasto z marcepanem, znane w Wielkiej Brytanii jako ciasto simnel. Przygotowywano słodkie bułeczki. Z kolei dzieci, wracając do domów, często zbierały po drodze dzikie fiołki i wręczały je potem matkom. To w zasadzie jeden z pierwszych momentów w historii, kiedy szacunek do macierzyństwa połączył się z wręczaniem podarunków. Zróbmy teraz wielki krok do przodu, do Stanów Zjednoczonych i początku XX wieku. To właśnie tutaj pojawia się wspomniana wcześniej Anna Jarvis. Rozpoczyna ona długą kampanię na rzecz ustanowienia Narodowego Dnia poświęconego matkom. Jej główną motywacją była jej własna matka, Ann Reeves Jarvis. Zobaczcie, jak szybko nabrało to tempa. W 1905 roku matka Anny umiera, a córka postanawia spełnić jej marzenie o specjalnym dniu pamięci. Już 3 lata później w Wirginii Zachodniej odbywa się pierwsze oficjalne nabożeństwo z tej okazji. Potem wszystko dzieje się dosłownie błyskawicznie. W 1914 roku ówczesny prezydent Woodrow Wilson podpisuje proklamację. 2. niedziela maja staje się oficjalnym świętem narodowym w USA. W tym samym historycznym czasie ta idea zaczyna docierać również na ziemie polskie. Dzieje się to równolegle z politycznymi deklaracjami w Ameryce, jednak nasza tradycja od razu zyskuje swoje unikalne cechy. Przede wszystkim Polskę wyróżnia konkretna data – 26 maja. Większość krajów na świecie poszła w ślady Stanów Zjednoczonych i świętuje w 2. niedzielę maja. Niektóre państwa z kolei łączą ten dzień z Międzynarodowym Dniem Kobiet 8 marca. My jednak mamy swoją, własną i stałą datę w kalendarzu. Jak to wyglądało na polskiej osi czasu? Cóż, pierwsze obchody zorganizowano w Krakowie w 1914 roku, czyli dokładnie w roku amerykańskiej proklamacji prezydenckiej. Później, w dwudziestoleciu międzywojennym, to Poznań stał się miastem, które niesamowicie promowało to święto. Organizowano tam specjalne msze i koncerty. Ta tradycja, jak świetnie wiemy, przetrwała do dziś. Widzimy to chociażby po licznych szkolnych akademiach i wydarzeniach artystycznych. Wróćmy jednak na chwilę do Stanów Zjednoczonych i naszej amerykańskiej założycielki. Sukces całego tego przedsięwzięcia przyniósł coś zupełnie nieoczekiwanego.
Niezwykle sentymentalna wizja Anny Jarvis w mgnieniu oka przerodziła się w agresywną komercjalizację. Ten historyczny zgrzyt jest bardzo wyraźny. Pierwotna wizja to po prostu odręczne listy i białe goździki, które miały symbolizować czystość, a zderzyło się to z twardą rynkową rzeczywistością. Zaczęto masowo drukować kartki, promowano czerwone goździki, bo przynosiły większy zysk i rozkręcono ogromny handel czekoladkami. Święto po prostu stało się niezwykle dochodowe dla biznesu. Anna Jarvis była tym faktem absolutnie oburzona. Zachowały się jej historyczne słowa. Twierdziła, że wydrukowana kartka to jedynie dowód na to, że jesteśmy zbyt leniwi, by napisać kilka słów do kobiety, która zrobiła dla nas najwięcej. Nie owiała też w bawełnę, jeśli chodzi o czekoladki. Kpiła, zanosisz pudełko matce, a potem i tak sam zjadasz większość. Czuła, że jej intencje zostały całkowicie wypaczone przez chęć zysku. Na słowach się jednak nie skończyło. Podjęła naprawdę radykalne działania. Organizowała publiczne bojkoty przeciwko kwiatarzom. Groziła wydawcom kartek pozwami sądowymi. Została nawet aresztowana za zakłócanie porządku na spotkaniach biznesowych. W końcu, w 1943 roku, zrobiła rzecz najbardziej dramatyczną. Zaczęła zbierać podpisy pod petycją, żeby prawnie zlikwidować święto, które sama powołała do życia. Ta misja oczywiście zakończyła się niepowodzeniem. Kończąc tę naszą historyczną analizę, warto postawić jedno obiektywne pytanie. Czy to pierwotne, sentymentalne znaczenie tego dnia zniknęło już bezpowrotnie w cieniu konsumpcjonizmu? Historia Anny Jarvis to niesamowity paradoks. Pokazuje nam, jak czyste intencje mogą boleśnie zderzyć się z rynkową rzeczywistością. Zostawiamy Was z tym pytaniem do własnej refleksji po zapoznaniu się z dzisiejszym materiałem.